Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Niemczech. Jesteśmy w takiej okolicy, gdzie jest dużo kopalni łupka, czyli takiego kamienia, który można używać na przykład do dachów, czy do dekoracji ogrodów, do różnych rzeczy. Byliśmy już w kilku takich kopalniach w okolicy, w pewnej okolicy, natomiast wchodzimy do kolejnej. Ona ma być o tyle ciekawa, że tam ponoć zostało dużo sprzętu górniczego, używanego w czasach, kiedy ta kopalnia działała. Czy tak jest w rzeczywistości? Zobaczymy w środku, ale już czujemy, że na pewno musi być jakiejś tam istotnej długości, ponieważ czuć strasznie duży przeciąg. Czuć, że po prostu tam leci powietrze, więc prawdopodobnie nie będzie tam ani jakichś gazów, ani raczej nie sądzimy, że będzie brak tlenu. Możliwe nawet, że jest jakieś wyjście po drugiej stronie, skoro jest taki cuk. Jak będzie, zobaczymy. Zapraszam Państwa do środka. Od razu na wstępie ostrzeżenie, że drodzy urbexowicze, tutaj w wodzie żyją, rozumiem, że nasze piękne jakieś tam, nie wiem, salamandry, tak na wizus. Przetłumaczę to potem, jak wrócę do domku. Ale oczywiście będziemy szanować. To wszystko wisi na jakiejś stalowej linie, która tutaj znajduje się przy wejściu. O, tu jest wejście, tak a propos. Tu jest jakiś też kabelek. Ciekawe co to. Na początku jest trochę wody. Są szyny. Pokażę może, o. Są tory kolejowe, czyli tutaj wyjeżdżał pewnie urobek, jak to zwykle bywa, który gdzieś musiał wyjeżdżać. Tak, tu na tych hakach, na tych linach zapewne coś wisiało. A my pójdziemy zobaczyć dalej. Tutaj Niemcy zostawili śmieci. Nie rozumiem, dlaczego nie można tego wyrzucić w normalnym miejscu, tylko trzeba zadawać sobie trud, bo naprawdę dojście tutaj nie było łatwe. Musieliśmy sporo iść po chęchach. Dojście nie było łatwe, a jednak ktoś sobie zadał dużo trudu, żeby tutaj dojść i to zostawić. Spójrzmy tutaj przed siebie. Czy tam coś rozświetlę, pozwolicie? Czy tam da się przejść? Chyba się da, przynajmniej kawałek. Przejdziemy po tej wodzie, uważając na salamandry, ale na razie żadnej nie widać. No i tu mamy już koniec, przodeczek. Wygląda na przodek. Podejdę bliżej zobaczyć, czy... Ale nie, tutaj nie ma... Nie widać otworów, ale też myślę, że to akurat się nie zawaliło. Myślę, że to był po prostu koniec, bo te ściany idą tak równo. Natomiast zawaliło się na pewno to. Zobaczcie, to był kiedyś sufit i teraz to jest taka przegroda. Ta torba do góry to jest, że tak powiem, moja torba na wodery, więc spokojnie, to nie są znaleziska po dawnych górnikach. Po prostu gdzieś musiałem zostawić swój sprzęt, żeby nie był na zewnątrz, a jednocześnie, żeby nie był w wodzie. No, na tych hakach pewnie jakieś kable wieszano, tak to się wydaje najrozsądniejsze. Tu mamy rurę. Rura metalowa zardzewiała pewnie. Albo odwadniająca, albo sprężone powietrze. Jak wiecie, sprężone powietrze w kopalni jest używane do zasilania różnych sprzętów. Na przykład wiertnic. Tu idzie jakiś niebieski kabelek. Zapytamy się potem Grzegorza, co to było. Wiemy, że żółty był strzałowy, a ten ciekawe. Worki na śmieci. Może ktoś używa worków jako woderu. Ciekawe. Ale ten kabel, ten drut idzie dalej. Miałoby to jakiś oczywiście sens, żeby służył do odpalania ładunków, ponieważ w normalnej kopalni wygląda to w ten sposób, że ładunki są zakładane, drut wystaje na zewnątrz, wszyscy z kopalni wychodzą, następuje odstrzał i przez ileś godzin nikt tam nie włazi, żeby się nikomu nic nie stało. Pomieszczenie ceglane. I to się takie miejsca kojarzą z jakimiś materiałami, znaczy z magazynem materiałów wybuchowych, a tutaj jest jakieś takie mini jeziorko, ale równie dobrze może być jakiś zasypany szyb, więc ja tam nie będę wchodził. Ktoś tutaj zrobił przejście na drugą stronę, ale chyba nie bardzo po co jest tam iść. O, tutaj jest włącznik światła. O, jest tabliczka znamionowa. Co tu jest napisane? Spróbuję Wam tyle, co mi się uda pokazać, tak jak to się... O, ciężko będzie. 10 amperów, 500 voltów. Tak. Ale tu pewnie się coś włączało. Włączało się światełko. Po wyjściu z tego pomieszczenia mamy dalszą część torów kolejowych. Tu jest jakieś pomieszczenie, ale ono jest chyba zawalone. Zresztą zobaczcie, ten głaz, który tu leży, niedawno był tutaj. Tak pasuje. No to jest niestety specyfika tej kopalni łupkowych, że one
się bardzo tak obwalają, przez to są bardzo niebezpieczne. Idę powoli, żeby się nie poślizgnąć, bo niestety to jest taki teren, że można sobie zrobić kuku. Nadal idzie cały czas ten niebieski, o tutaj pokażę, ten niebieski drut tutaj idzie. O, a teraz idzie na tych hakach. Możliwe, że to rzeczywiście zostawili górnicy jeszcze. Ja jestem ciekaw, co Grzesiu na ten temat nam powie. O, jakaś puszka elektryczna. Tu pewnie się dochodził prąd z zewnątrz i go rozgałęział. Zresztą widać tutaj przekrój kabla. Raz, dwa, trzy, cztery żyły. Pewnie jakieś wyższe napięcie swoją drogą, nie? No ale kable ucięte. Pewnie ktoś sobie je pożyczył i sprzedał. Teraz tak, tu jest jakieś przejście, ale zawalone. Ta góra idzie... Zawalone, czy na pewno? Tu może tak, ale tu jest przejście. Tu jest przejście, ale ja może pójdę na razie tutaj, wzdłuż tych torów. Musicie wiedzieć, drodzy telewidzowie, że aby się w takiej kopalni nie zgubić, to należy chodzić według jakiegoś konkretnego schematu. Czyli na przykład trzymać się zawsze lewej strony, no albo jakieś tak wzdłuż głównej i potem od nogi na przykład, nie? Ale tak nie chodzić gdzie popadnie, tylko zachować jakikolwiek schemat. Tu jest jakaś większa komora, rozświetlę ją, pozwolicie? O. Komora duża, ale wszystko nam spadło. Jakieś resztki kabli. Coś tu leży. O. Już chyba tylko izolacja została. Grzegorz gdzieś poszedł, już się nie zobaczyliśmy, gdzieś jest daleko. O, żółty drut strzałowy, to pamiętamy? Duża komora i przejście dalej. Naprawdę ta kopalnia chyba jest duża. Wróciłem do głównego korytarza, idę naprzód. To jakaś tajemnicza skrzyneczka. Szkoda, że Grzegorza nie ma z nami, on by nam wszystko powiedział. A to jest prąd, wygląda jak... Mi to zalatuje siłą, nie? Ale powiem szczerze, w kopalni tutaj widziałem gdzieś to 500 V było napisane, to może mają nawet jakieś swoje napięcie, jakieś do swoich specyficznych urządzeń. To jest ta komora, której się przyglądaliśmy przed chwilą przez ten, no powiedzmy przez ten drut, który tu wisiał. Tam pewnie też pójdziemy, ale wszystko w swoim czasie, po kolei. A zobaczmy to. Jakieś metalowe... Co to jest? Chyba że to jest środek jakiegoś urządzenia, tak zalatuje transformatorem, ale nie wiem. Jak ktoś się zna, to powiedzcie, czy to mogą być zwłoki transformatora. Tu pewnie się zapalało światło albo coś. O, tu jest jakaś tabliczka Made in Germany. I tutaj, o, porządny jakiś kabelek. Porządny kabelek, ale ciekawe. Na przekroju tutaj widać, a to chyba instalacja aluminiowa, ale dookoła tego jest metal. Czyli jakby to było takie, nie wiem, zabezpieczone metalem. No cóż, ale to wychodzi ewidentnie do tej skrzynki. A ze skrzynki wychodzi grubszy kabel. Czterożyłowy z instalacją aluminiową. Żółte to pewnie uziemienie. Kolejne komory, no właśnie, a na mapce jeden 300-metrowy korytarz, nie? A w rzeczywistości zobaczcie, co kawałek jakaś odnoga. A tutaj? No, wszędzie tam pójdziemy, spokojnie. Nic się nie zmieniło. Po drodze mijamy liczne komory. O, tu są pozostałości podkładów kolejowych. Widać, że one tutaj kiedyś były, ale zostały chyba zabrane. Znowu ten tajemniczy kabel opleciony metalem. On cały czas tu z nami idzie. Po drugiej stronie podobny. No i rura. Rura, która nam towarzyszy. Z przodu widać światełko, to jest Grzegorz prawdopodobnie. No, tutaj u mnie tego nie będzie widać, musiałbym zgasić całe światła. Ale możecie mi wierzyć, że tam Grzesiu jest. A tu jakiś napis po niemiecku. Gesperrt. Spróbuję to później przetłumaczyć, żeby wam pokazać. A tu obok jakieś inne napisy, ale podejrzewam, że pochodzą one z czasów, o których Niemcy być może chcieliby zapomnieć. Zresztą nie wiem, jaki oni tam mają do tego stosunek, ale chyba nie wspominają ciepło tych lat 30., kiedy ukształtowały się te Niemcy, które znamy i których tak nie lubimy. A tu zobaczcie, jakiś zbiornik. Zobaczcie, do tego zbiornika dochodzi rura, wzdłuż której idziemy.
w drugą stronę rura biegnie dalej. Podejrzewam, że jest to zbiornik na sprężone powietrze. Być może gdzieś tutaj był kompresor i to powietrze było sprzęgane. Zobaczę, czy jest jakaś tabliczka znamionowa. Tutaj nie widać. Tu też nie. Obejdę jeszcze z tej strony. Pokażę Wam w całości. Ale nie. Nie widać. No ale ciekawe, że takie żelastwo. Nikomu się nie chciało tego wynosić. Ani tym z kopalni, ani później złomiarzom. To jest też ciekawe. Idąc pod ziemiami spotkaliśmy jakiegoś wędrowca. Jeżeli tam obejdziesz do końca, to zrobisz pętlę, ja idę w ten chodnik, tak? Aha, dobra, okej. Czyli prosto mam iść. Tam obejdziesz pętlę, ja idę tutaj prosto, no bo nie wiem, albo w prawo, Dobra, albo prosto, dobra. nie? Gdzieś tu. Tuż za zbiornikiem tory skręcają w bok. Zobaczcie, to jest taka zwrotnica, to może bym nie przesadzał, ale w sensie jest pewnie, ale już pewnie nie działa. Coś tu się rusza, ale już jest pewnie ten mechanizm uszkodzony. O, to jest taki mechanizm zwrotnicy. No raczej już nie będzie działał. Chociaż w międzyrzeckim rejonie umocnionym nadal działają. Czyli tak, można iść w prawo. O, tu rzeczywiście jakiś sprzęt jest. Coś tutaj jest jeszcze. Podejdę na chwilę, ale zaraz wrócę do głównej drogi. Jakiś chyba tu jest siłownik. Duże kable na pewno. Jak są duże kable, ale te kable idą od powietrza, nie? Czyli to jest na sprężone powietrze, bo to wszystko idzie od tej rury, którą widzieliśmy, tak? Od początku. Tu idzie powietrze do tego, czyli to jest chyba jakiś taki siłownik na sprężone powietrze. On to coś tu pewnie podnosił. A może jakoś na przykład ładował te wagoniki. Nie? Tak mogło być. Bo tu jest tor, tu są tory, tu mógł stać wagonik. I tu coś mogło się, nie wiem, wsypywać. Kolejna zwrotnica, a ta to może działać. Poczekajcie. Taki jest stan obecnie. Spróbuję przestawić. Niestety nogą, bo mam zajęte. Nie przestawię tego nogą. Nie mam tyle siły. Przestawię, ale... Przestawiło się. Oczywiście nogą przestawiam nie z braku szacunku dla tego miejsca, tylko dlatego, że ręce mam zajęte, prawda? Mnóstwo tych odgałęzień tutaj, tych komór. I dochodzimy do miejsca, gdzie jest dużo sprzętu. Fluchtweg. Spróbujemy to przetłumaczyć później. O, patrzcie. To wygląda jak wentylatory. O, ale tutaj cuk. Wieje cuk tutaj mocny. To wygląda na wentylatory. Zajrzymy do tego pomieszczenia. Wygląda na trochę zawalone. O! Tu pewnie był szyb. Zobaczcie. Szyb był? No, to jest mega niebezpieczne miejsce, więc tylko na moment tu wchodzę. Wyjścia na powierzchnię nie widać, ale pewnie tam wyprowadzali właśnie te rury. No ale było to połączenie z powierzchnią, bo są kable puszczone i tak dalej. Musiało to wychodzić na zewnątrz góry. Teraz już jest mocno zawalone, widzicie, żelastwem. O, tu jakiś wózeczek nawet. Tak więc ja tu nie będę stał. O, jakiś drewniany ten. Zrobili tutaj, powiedzmy, daszek. Ja pójdę dalej tutaj z powrotem. No, ciekawe miejsce, fajne. Tutaj jest zawór od tej rury, taki bardzo współczesny, ładny, zachowany, niezardzewiały. Tu elementy instalacji elektrycznej, jakieś bezpieczniki starego typu. Wszystko wykręcone. Już nie było do niczego potrzebne. To pozabierali. Nawet pozabierali kawałek torów. Uznali, że już nie jest tutaj niezbędny, dobra. No coś tam lata, nietoperz. Lata nietoperz, aczkolwiek teraz jest, już prawie lato, nie ma już okresu ochronnego nietoperzy, tak więc raczej tutaj się, nie wiem, raczej nie spał, raczej go nie obudziliśmy, nie powinniśmy przynajmniej. Skręcimy więc tutaj w lewo, czyli od głównej drogi patrząc w prawo. Tu jest jedna odnoga zasypana, ale widzę, że tu idzie dalej. Grzegorz coś mówi, że tu jest jakaś pętla. Więc możliwe, że tu jest zasypane.
zawalone, więc możliwe, że dojdę tędy do miejsca, w którym już byłem. Nie wiemy oczywiście, kiedy ta kopalnia funkcjonowała, ale nie może być ona zbyt stara, patrząc po technologii, która tu jest stosowana. O, tu zobaczcie, jest wiertło. O, nie? Idzie tak wzdłuż ściany, to znaczy szło przed odstrzałem, dlatego tak to widzimy. W środku był ładunek wybuchowy i pewnie tak odstrzelił, że właśnie to widać. To jest taka ciekawostka. Grzegorz na pewno by na to zwrócił uwagę. Dochodzimy do obudowy górniczej, metalowej. Ale jak widzicie, no nie dała rady. To znaczy dała radę, ale widzicie, że jest mocno pogięta, prawda? Tam nie będziemy wchodzić, zresztą chyba nie bardzo jest po co. Ale widać, że podstawili tutaj, bo się bali, czy oczekiwali, że to się zawali. Jednak. Górnicy generalnie jak drążą jakieś tunele, to oni doskonale wiedzą, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest mniej bezpiecznie. To nie jest tak na zasadzie, że się kopie jak bądź. Nawet jak się kopie bieda szyby, to one są zabezpieczone w mniej lub bardziej profesjonalny sposób, ale są. Tak, poszliśmy stąd, żebyśmy się nie zgubili teraz. Nie zgubimy się, spokojnie. Teraz tak, tu jest koniec. Danger. Danger. Chyba nie ma tam przejścia. Nie ma. Ale śmierdzi tu, wiecie co, czym? Denaturatem jakby. Taki zapach alkoholu. Ciekawe. Co oznacza zapach alkoholu w kopalni? Mam nadzieję, że nic. A to co to jest? Vegan, cheese. Nie wiem, co tu jest napisane. No, tu są takie partie w gorszym stanie. Tutaj nie będziemy po tym łazić, bo podejrzewam, że jest to po prostu taka komora już wydobywcza, zawalona trochę. 2 strzałeczki. Czyli tam jest do wyjścia, ale druga też jest, bo możliwe, że tu jest rzeczywiście pętelka i wtedy tędy też by się doszło. Oczywiście sprawdzimy to dla Was. Czyli tak, to jest komora, w której byłem. A może rzeczywiście to jest, ale tu jest znowu korytarz. Widzicie, szkoda, że się rozdzieliliśmy z Grzegorzem, bo to tak nie powinno być. Nie powinniśmy tu chodzić samodzielnie, ale każdy nagrywa swój film i chce mieć trochę ciszy. I dlatego tak to wygląda. O, jest Grzegorz. Może teraz pozwiedzamy już razem. Widziałeś taką maszynę do zrzutu urobku z góry? No widziałem taką maszynę właśnie. Tam co takie 2 rury sprężonego powietrza szły do niej, tak? Tam siłownik hydrauliczny był. Siłownik, ja to widziałem właśnie. I to moim zdaniem ta No. trzecia kopalnia to jest nad nami. No. I tam znajdują się te maszyny. A, I to tam zrzucano do wagoników ten urobek. Wiesz, o co chodzi? czyli z górnej sztolni, no właśnie. Ja myślę, Dobra. że wydaje się, że nad nami jest jeszcze jeden poziom tam, bo tutaj obszedłem to wszystko, No. tak powiedzmy w 80% i doszłem do przodków, a te maszyny muszą znajdować się na przodkach. Aha. Czyli te zdjęcia, co widzieliśmy na niemieckich grupach eksploracyjnych tych kopalni łupka, pokazują te maszyny, a tutaj ich nie widzę. One podejrzewam, że są u góry, tą łychą właśnie wrzucały do tego zleju tam sypowego. I do Widziałeś ten wagoników. szyb tutaj też, tak? Widziałem szyb, no. To widzieliśmy z telewidzami. A to w ogóle strasznie duża jest, nie? Ta kopalnia. Bardzo, no. Ale to i tak jak na ten rejon, gdzie się znajdujemy, te komory, no nie robią takiego wrażenia jak do tej pory, które widzieliśmy, nie? No bo tamte mają na przykład 600 metrów głębokości, no to są a wzrokiem ich nie można objąć. Tutaj są duże te oczywiście, ale co bardziej fascynuje, te wyposażenie, nie? Które tutaj się zachowało. No właśnie. Tory, kurde, instalacje, lutnie, wentylatory. No tego tutaj, tak pewnie było tutaj przed laty dużo więcej, ale i tak jestem mega zadowolony z tego, co tutaj jest. Tu jeszcze są jakieś niezbadane zakamarki. Przejdziemy je szybciutko. Strzałeczki w prawo. Teraz tak, tu komora, tu pewnie już koniec, tu pewnie już koniec. Generalnie kopalnie się drąży tak, żeby jak najmniejszym kosztem to zrobić, czyli że no jeżeli się robi jakiś chodnik, no to po to, żeby coś tam
znaleźć. Jak nie ma, no to drążymy w innym miejscu, tak? Jakby my się cieszymy oczywiście, jak można przejść wiele kilometrów, ale z górniczego punktu widzenia to oni chcą jak najmniej. Geszpert znowu. I tu gdzie my jesteśmy? Tu byliśmy? Nie wiadomo. Ciekawe. Pójdę tędy. Zobaczę, czy to jest rzeczywiście jakaś pętelka. Nie pamiętam tego. Jak nie, to się będę musiał cofnąć tam. Generalnie jak są tory, to dobrze. Bo to znaczy, że gdzieś się tutaj dojdzie. Jest zwrotnica, ale to nie jest ta, którą przestawialiśmy. O, tory zakręcają. Nie, to nas tutaj nie było. O, światełko miga, niedobrze. Rozwidlenia, skręty, rozjazdy. O, jakiś eksplorator. O, tutaj Grzesiu, wiesz, przełączyłem to. Teraz Grzesio spróbuję. O, pięknie. Grzesiu, a może powiedz naszym telewidzom, co to za maszyna, jak to działało? Jest to tak zwany syp, zrzut. Tutaj podnosiła się na zasadzie siłownika hydraulicznego. No tutaj wiadomo, w kopalni na sprężone powietrze to działało. Podnosiło tą klapę, urobek wsypywał się do koliby, czyli wózka kopalnianego, a to, co widzimy tutaj, to jest wyciąg. Przy takim sypie następowała duża ilość kurzu, który po prostu musiał być wciągnięty, żeby nie było tutaj ogromnego zapylenia. A tutaj mamy przełącznik, który sterował tym siłownikiem. Grzesiu, a powiedz jeszcze naszym telewidzom, do czego był ten zbiornik? Możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach był to taki power bank sprężonego powietrza. Słuchajcie, od wejścia jest bardzo długi odcinek. Tą rurą szło sprężone powietrze. Tutaj było gromadzone, żeby wytworzyć duże ciśnienie, które mogło płynąć dalej, by zasilać urządzenia, które są na przodku. Czyli kompresora tu nie było w środku, tylko Nie, na zewnątrz. kompresor stał na zewnątrz, w tych zabudowaniach, a tutaj po prostu było, no bo tutaj hałas tego kompresora by był nie do wytrzymania. A zapewne tutaj był kompresor spalinowy zresztą, no to... A co to za drewno, Grzesiu? Do czego Zobacz, to to były zbite takie kraty, można powiedzieć gretingi, u nas to się mówi w Szczecinie. Po tym się chodziło po prostu, żeby nie po wodzie. No tak. Tylko to już zbutwiało tutaj. Zobacz, układ tej kopalni jest bardzo prosty i charakterystyczny. Mamy główny chodnik transportowy, którym biegną tory. Po prawej i po lewej stronie wydrążone są komory wyrobiskowe. Ale co ciekawe, te komory na swoim środku mają przejścia, czyli możemy też iść w prawo lub w lewo, wchodząc do kolejnych komór. Tam jest fajna drabina, chodź tam zobaczymy. Maćku, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam takie rzeczy pod ziemią. Zobacz, to jest takie relikty starego górnictwa, zrobiona własnoręcznie przez górników, jakaś drabina, która umożliwiała im wejście na wyższe poziomy. Stare pod ziemią. Ja to uwielbiam takie rzeczy, nie wiem jak ty. No, nie no. Super. To nie jest wtedy zwykła dziura w ziemi, nie? Jak są takie małe szczegóły, to Żyje. naprawdę tak żyje, nie? Swoim życiem. To jakaś historia pewnego górnika, który musiał ją zbić tutaj na swojej szychcie. Tutaj mamy jakiś stojak. Wygląda jak stojak na jakiś kabel. Na moje oko tutaj były niewielkie pokłady tego łupka. Bo wiesz, w tych skałach, w których byliśmy wcześniej, to tam widać cały czas te warstwy książkowe, nie? Na przykład w Czechach czy gdzieś. A tutaj to takie są, widzę, mocne te skały, takie lite. Dlatego może te komory są takie, a nie inne. Grzesiu, a powiedz naszym telewidzom, ta niebieska żyłka, ten kabel, co to w ogóle mogło być? Nie mam pojęcia. Na pewno nie jest to kabel strzałowy. Aha. Moje takie pierwsze przypuszczenie to jest takie, że wiesz, rozciągał ktoś sobie kiedyś żyłkę, żeby się nie zgubić w tej kopalni, ale no też głowy nie dam, nie? No to taki jakiś, to na kopalniany kabelek to nic nie wygląda. To wygląda jak jakiś plastik w ogóle to. Nie wiem, co to jest, powiem ci szczerze. Ja obstawiam, że to jest coś, ktoś kiedyś rozwinął, żeby się nie zgubić, nie? Jakąś żyłeczkę, ale to... Mogę się oczywiście mylić, no ale ona idzie aż do samego wyjścia. Po niej możemy dojść do wyjścia tak naprawdę. Grzesiu, a czy dobrze kombinuję, że to był transformator kiedyś? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie? Takie pozwijane, charakterystyczne. Podejrzewam, że do oświetlenia musiał być, bo
Nie mogło być to oświetlenie na 220, bo w razie przetarcia jakiegoś kabla to by był wypadek. Tak na stoczni kiedyś było, że były pierwsze kablówki na 220 i mnóstwo osób ginęło i potem zrobili na 24, więc być może tutaj też tak jest. A tutaj zobaczcie, ktoś wbił kotwę, żeby zabezpieczyć, żeby nie spadło, a w kamieniu obok kotwa niestety nie zadziałała i kamień spadł razem z nią. Ale dzięki temu jest drogowskaz, który pokazuje nam wyjście. I jak Wam się podobała niemiecka kopalnia łupku? Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tak jak słyszeliście, wiele wskazuje na to, że jest tutaj jakiś wyższy poziom. I my za chwileczkę pójdziemy go poszukać. Ale jeżeli się nam uda, to będzie to już osobny film. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Zapraszam na kolejne odcinki z kanapowcami.